Właśnie przyjechaliśmy do Kruger Mountain Regional Wildland Park. Jest to całkiem przyjemna, wydaje się, okolica, dość blisko położona całego regionu Seattle. Park ten jest na południe od Lake Sammamish, pomiędzy miejscowościami Bellevue oraz Issaquah. No jest to bardzo dziki, naturalny park, który otacza górę Kruger Mountain. Tak, korzystamy pierwszy raz z pięknej pogody, ponieważ dzisiaj jest pierwszy dzień przepięknej letniej pogody. Jest upał 29 stopni, także korzystamy. Jutro też będzie tak samo i mamy nadzieję, że też gdzieś pójdziemy coś fajnego zobaczyć, ponieważ widoki i okolice tu są naprawdę przepiękne, natura jest przepiękna, także korzystamy. Szlak, którym idziemy, nazywa się Coal Creek Trail. Jest bardzo malowniczy. Ten las jest dość gęsty, taki żywy, widać bardzo dużo mchów, porostów, jak różnych roślinek. Jak sama nazwa wskazuje, szlak idzie wzdłuż rzeczki, która sama w sobie nazywa się Coal Creek. Rzeczki, w zasadzie potoczek taki mały. Czasami, jak widać, jest błotko, żeby przejść, więc jest wyzwanie. Natomiast sam szlak jest bardzo prosty. Idzie przepiękną przyrodą. Większych trudności nie ma. Ludzi ogólnie za dużo nie ma, natomiast faktycznie, jak widać na załączonym obrazku, znajdują się czasami jakieś osoby. Sporo osób spaceruje tu z psami. Ciekawostka, na tym szlaku i w ogóle w tym rejonie nie można jeździć rowerami. Więc można tylko i wyłącznie iść na spacer. Idąc tym szlakiem, mam troszeczkę takie wrażenie, że jakbym szedł w takiej dżungli, tylko dżungli bez palm. Natomiast faktycznie jest tu bardzo gęsto, bardzo zielono. Sam szlak nie jest super płaski, trzeba troszeczkę wejść pod górkę, troszeczkę z górki. Dość wąski jest, ale spokojnie w dwie osoby w większości momentów można iść. No i na szlaku czasami takie oto przeszkody się trafiają, łatwe do pokonania, ale trochę trzeba się schylać, tudzież poskakać. Hop. Cały szlak łącznie ma troszeczkę ponad 6 mil, czyli to jest jakieś 9,5 km w dwie strony. W większości czasu idzie przez taką gęstą zieleń, jaką wam właśnie pokazywałem. Natomiast cały szlak jest przeplatany takimi atrakcjami, jak na przykład ten oto mostek. I oczywiście cały szlak idzie wzdłuż rzeczki. Kasia, jakie wrażenia ze szlaku? Bardzo fajnie, tylko że ciepło, gorąco wręcz. Parno. Tak, parno strasznie. Także ciężko się oddycha, ale na szczęście droga nie jest taka stroma, więc sobie spokojniutko idziemy. Co jakiś czas mamy przystanek i po prostu nagrywamy sobie naturę. Różne rzeczy, także bardzo fajnie na razie. Zobaczymy, co będzie dalej. Ten szlak nie bez powodu nazywa się Coal Creek, z tego względu, że kiedyś tutaj szła kolejka, która przewoziła węgiel. Był tutaj w tych górach, w tej okolicy wydobywany węgiel brunatny. Idąc szlakiem, co jakiś czas można spotkać różne tabliczki informacyjne.
które właśnie opowiadają historię tego miejsca, jak tutaj wydobywali węgiel, co się z nim działo i tak dalej. Akurat jestem przy punkcie oczyszczania węgla i kawałek desek z takiego punktu można zobaczyć na żywo i one są tutaj dostępne już w bardzo, bardzo zdegradowanym oczywiście stanie. Jesteśmy już praktycznie przy końcu szlaku Coal Creek i tutaj na samym końcu jest taki oto nieduży wodospad, ale on pięknie, ładnie wygląda, woda pięknie w nim płynie. Wodospad nazywa się North Fork Falls. A wygląda to na pozostałości po kopalni węgla. Obiecuję, że nie podejdę tam daleko. Nie będę tam wchodziła. Boję się, że jakiś nietoperze tu kurde na mnie wyskoczą. Ziomek, tu nic nie ma. Tu jest... Tu jest, wiesz co? Tu nie ma nic. No pozostałość szyb. No. Ty jak było, Dariusz? Bardzo zmęczony? Nie, bardzo zmęczony nie jestem. Szlak nie jest jakoś super długi. My sobie szliśmy bardzo pomalutku. Zatrzymywaliśmy się, zajęło to nam chyba z 2 godziny plus minus. W tych okolicach są niedźwiedzie czarne. Całe szczęście żadnego nie spotkaliśmy, natomiast w odróżnieniu od niedźwiedzi brunatnych, jakie można spotkać w Polsce, podobno nie są aż takie agresywne, aczkolwiek nie chcę tego sprawdzać na żywo. Kolejna ciekawostka, miejsce jest kompletnie darmowe, można wejść, można też wejść z psem, więc można z popilkiem tutaj przyjść na spacer. Dookoła jest kilka parkingów, parkingi też są bezpłatne, natomiast na każdym parkingu jest tylko kilkanaście miejsc parkingowych, więc jeżeli jest tłoczno, to może być problem z zaparkowaniem. Za dużo atrakcji na tym szlaku to nie ma, poza tak naprawdę kilkoma punktami, które mówią o historii wydobywania węgla właśnie w tej okolicy, to w zasadzie nie ma co zobaczyć. Po prostu jest bardzo ładna ścieżka wzdłuż lasu, wzdłuż tego potoku, tej rzeczki. Jest dość malownicza. Natomiast czy to jest dobre miejsce na odwiedziny? Bardziej bym sugerował, że taki spacer, żeby odpocząć od zgiełku miasta, szybki wypad. Tym bardziej, że to jest bardzo blisko faktycznie Seattle i okolicznych miejscowości. Od Seattle myślę, że maksymalnie samochodem pół godziny, 40 minut. Więc na taki szybki spacer, wyjście jak najbardziej fajne miejsce. Ja powiem o ciekawostce. O trzaskających, trzeszczących drzewach. Co jakiś czas nas straszą i myślę, że to jakaś zwierzyna na nas poluje. A to po prostu są drzewa i boję się, że zaraz któreś na nas spadnie. Zresztą byliśmy świadkiem na parkingu, jak na samochód upadła taka sucha gałąź. Tak, oderwała się od drzewa i komuś niestety prosto na maskę spadła. Mały huk był, nikogo niestety w pobliżu nie było, więc właściciel się chyba zdziwi, jak przyjdzie na parking i będzie miał niemiłą niespodziankę. Dokładnie. Tak, drzewa faktycznie są takie dość stare, takie troszeczkę creepy. Idealne, żeby kręcić tutaj horror na przykład. One są bardzo blisko siebie i wiatr jak porusza tymi drzewami, to faktycznie wydają takie skrzypiące dźwięki. Droga powrotna zajęła nam około godzinkę.
Więc jeżeli się po prostu idzie, nie zatrzymuje, nie nagrywa, nie podziwia, tylko po prostu zwykły spacerek się robi tym szlakiem, to zajmuje to około godzinki, ale takim troszeczkę żwawszym krokiem według mnie.